Dzień dobry. Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej konferencji prasowej. Nazywam się Bartek Staniszewski, reprezentuję fundację Worldforukraine Foundation. Powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy, jest premiera albumu, właściwie raportu Wspólne działania dla Ukrainy, które stanowi podsumowanie i dorobek szczytu Worldforukraine Summit, który odbył się w dniach 7-9 grudnia w G2 Arena w Rzeszowie w Jasionce. I w tym miejscu chciałem opowiedzieć troszeczkę o tym, jak powstała nasza fundacja i dlaczego w ogóle szczyt Worldforukraine został zorganizowany. Fundacja została powołana przez spółkę CWK Operator, która jest operatorem G2 Arena, czyli obiektu wystawienniczo-kongresowego w Jasionce. I od początku wojny polsko-ukraińskiej obiekt odgrywał strategiczne znaczenie, dlatego że klientem głównym w 2022 roku obiektu był Departament Stanu. No i siłą rzeczy organizował i współorganizował bardzo dużo wydarzeń dla właśnie armii amerykańskiej. No i stał się takim naturalnym hubem dla bardzo wielu wizyt oficjalnych, międzynarodowych. No i pierwszą taką wizytą była wizyta prezydenta Joe Bidena. No i on wypowiedział te słynne słowa: musimy pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. To był taki impuls do tego, żeby zacząć myśleć o jakiejś inicjatywie czy formie działania, która mogłaby efektywnie przyczynić się do działań pomocowych. I później naturalnie właśnie były kolejne wizyty. Był Howard G. Buffett, który również dopingował nas do tego, żeby jakaś inicjatywa powstała i wtedy właśnie zrodziła się idea szczytu pomocowego, szczytu, który miałby stać się taką platformą do spotkań organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, rządów i samorządów, platformą do wymiany poglądów, doświadczeń, żeby ta pomoc była efektywna i skuteczna. Później odwiedził nas Richard Branson, również dał nam bardzo duże wsparcie i efektem tej synergii było rozpoczęcie działań, które dążyły do przygotowania szczytu. Dla nas naturalne i najważniejsze było to, żeby ten szczyt, żeby to wydarzenie było istotne i usłyszane na Ukrainie. W związku z tym pierwsze kroki skierowaliśmy do Kijowa i tam zbudowaliśmy relacje i z przedstawicielami rządu, i również Kancelarii Prezydenta. I rzeczywiście te główne panele i tematy tworzyliśmy w ścisłej współpracy. 7-9 grudnia to szczyt Worldforukraine Summit, czyli pierwsza edycja naszego wydarzenia. I teraz pokażę Państwu krótki film, który podsumowuje to wydarzenie. We've united more than 1,500 participants from Ukraine, Poland, United States, Finland, Sweden, France, Japan, United Kingdom, among many others. We had more than 200 speakers and panelists, and more than 100 partnered NGOs. Met together to make the better future for Ukraine. The signing of memorandums by different parties. Learning about the situation on the ground firsthand was crucial and important for forging long-term partnerships to help and eventually rebuild Ukraine. The first edition of the Worldforukraine Summit has come to an end. We were proud to have the support from the most prestigious institutions, organizations, businesses, and media from around the globe. We will never forget the support of Richard Branson, who joined us online. I just wanted to say how thankful I am to you, the Polish and Ukrainian business leaders, for all the incredible work you're doing right now. The substantial input from Deputy Minister of Economy of Ukraine, Alexander Hryban. The warm welcome from Voivodeship Evelyn-Yard and Rzeszow's President, Konrad Fiołek. The patronage from Council of Europe and the speech from Linda Verbi. The perspective of the conflict from Deputy Minister of Defense, Hanan Amalia. The representatives of Ukrainian local municipalities, including Lviv's Mayor Andriy Sadovin.
a memorable concert by Kalush, the breathtaking grand final with Rock for Ukraine. See you next year. More news to come soon. Tak, wydarzenie zgromadziło biznesu oraz rządów zaangażowanych w działania pomocowe. Raport dostaliście Państwo w press-packach w wersji wydrukowanej, w wersji angielskiej. Na drugiej stronie macie Państwo QR-kody do wersji PDF, w wersji polskiej, ukraińskiej, angielskiej również. Na naszej stronie internetowej jest taka wersja rozszerzona, interaktywna, też w trzech wersjach językowych. W tym miejscu bardzo chciałem podziękować naszym partnerom i patronom, bez którego ten album, ten raport, przepraszam, nie mógł powstać. Ambasada Ukrainy w Warszawie, Communication Media Center w Warszawie. Witamy pana Olecha Kuca, konsula generalnego Ambasady Ukrainy w Lublinie. Firma Uber, która jest z nami od początku inicjatywy, bardzo dziękujemy, pan Marcin Moczyruk. Polska Agencja Prasowa, która nas dzisiaj gości, jest również naszym partnerem już od chyba lipca zeszłego roku, za co bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze dużo fajnych rzeczy uda nam się wspólnie zrobić. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza również miała swój udział przy tym raporcie. Last but not least, Szkoła Główna Handlowa i pan rektor Piotr Wachowiak również objął swoim patronatem honorowym nasze wydawnictwo. Także zapraszam do zapoznania się z tym raportem i w tym miejscu chciałem powiedzieć, żeby Państwo zrobili już save the date. Tegoroczny szczyt odbędzie się w dniach 28-29 września w G2 Arenie oczywiście, także wkrótce pewnie będziemy przekazywali więcej informacji. Temat pomocy humanitarnej, no przez to, że wojna trwa już ponad rok, zszedł z pierwszych stron gazet, a jest wciąż bardzo istotny. I dlatego chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jakie potrzeby są faktycznie dzisiaj na miejscu w Ukrainie. I teraz chciałem oddać głos panu Olechowi Kucowi, który kilka słów na ten temat opowie. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, no, ja przepraszam, bo to zawsze kiedy mówisz, to nie możesz nie być emocjonalny, bo to naprawdę, to co się dzieje, to jest niewyobrażalne, ale mówiłem i zawsze wykorzystam każdy moment, żeby podziękować Wam, bo ja jestem tutaj wśród po prostu wspaniałych ludzi, dzięki którym my razem, ramię w ramię walczymy i dajemy radę. Chyba nikt na świecie nie myślał, że tak długo możemy stawiać czoło, tak? I że możemy razem zwyciężyć. Ale to dzięki Wam, bo właśnie Wy od pierwszej chwili otworzyliście swoje domy i serca i przyszliście na pomoc. I pokazaliście przykład całemu światu, bo to naprawdę teraz cały świat po prostu patrzy, z jaką determinacją polskie oraz ukraińskie narody walczą. I to liderstwo jest po prostu wielowymiarowe. I naprawdę Wy pokazujecie, jak to robić. I ja często nawet po prostu w czasie spotkań, czy jakichś wydarzeń międzynarodowych, zawsze mówię, zobaczcie, jak to robi Polska. Dość być w trybie oceny potrzeb. Działamy i dlatego zwyciężymy. A zwyciężymy dlaczego? Bo mamy wspólne cele i wartości. I walczymy o lepsze jutro dla naszych dzieci. Walczymy o wolność, tak? I chyba nie ma takiej ceny, którą nie zapłacimy za to. I właśnie dzięki takim wspaniałym ludziom jak Wy, dzięki moim przyjaciołom, to naprawdę, ja już mówię, że nie tylko wierzę, a jestem przekonany, że niebawem zwyciężymy. Dla mnie to jest naprawdę zaszczyt być tutaj, bo byłem na forum jeszcze jako przedstawiciel ambasady. I to było coś, widziałem dużo różnych międzynarodowych takich spotkań, forumów, ale to było naprawdę na najwyższym poziomie. To było bardzo ważne, że ludzi ze społeczeństwa, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego mieli możliwość porozmawiać.
często nie wiedzą, jak prosić o tą pomoc, co prosić, bo są pod ostrzałami, tak? Ci barbarzyńcy po prostu niszczą infrastrukturę i zabijają niewinnych dzieci. I nie ma czasu dla tego, żeby złożyć prawidłowo te wszystkie aplikacje o pomocy. I właśnie na tym forum otrzymali to super doświadczenie i powiedzieli, wow, my dotychczas dostajemy dużo mailów, jakichś zdjęć i tak dalej. I oni mówią, słuchajcie, to było super, to są wyniki, ale idziemy dalej. I właśnie to, że jesteśmy dzisiaj tutaj z raportem, w którym są bardzo dobre rekomendacje, pokazuje, że my naprawdę idziemy dalej. Ja wiem, że mamy z zespołem dużo pomysłów, dużo projektów do realizacji. No i teraz jako konsul generalny już w Lublinie wiem, że to tam w naszym regionie będziemy to wszystko realizować, bo też jestem pracuję i w województwie podkarpackim. Naprawdę chciałbym powiedzieć jeszcze raz dziękuję, bo bez was nie dalibyśmy rady, ale to dzięki wam, dzięki temu, że dzieci, matki były w bezpieczeństwie, nasi obrońcy walczyli do końca i walczą nadal do końca. I zobaczcie, każdego miesiąca jest takie spotkanie jak Rammstein, gdzie prosimy o broń, bo tego potrzebujemy, dlatego żeby po prostu odbudowywać państwo, żeby iść dalej. Ale co my mamy tutaj? Ten forum to jest właśnie ten Rammstein, gdzie my tworzymy tą broń, bo każdy raz możemy omawiać, jak się zmienia sytuacja, co jeszcze potrzebujemy. Widzimy, że dla całego świata to jest oczywiste, że Polska to jest tym głównym hubem i dla zwycięstwa, i dla odbudowy, tak? Dlatego w tym roku wrogowie też mogą namierzać właśnie nasze stosunki, tak? I to zawsze powoduje, że my też nie stoimy na miejscu, a my idziemy dalej, wymyślając i szukając jakieś nowe rozwiązania i nowe projekty. Naprawdę bardzo potrzebujemy pomocy humanitarnej dla naszych ludzi, dla naszych dzieci, dla odbudowy miast, tak? Naprawdę potrzebujemy broni, żeby to wszystko bronić. Ale naprawdę jeszcze potrzebujemy was, żeby prawidłowo splanować tą odbudowę. Bo kiedy jesteśmy tym zespołem, to jesteśmy silniejsi. I też nawiązując do mego przemówienia na forum, mówiłem, że miałem kiedyś zaszczyt otworzyć tutaj wystawę zniszczonej broni rosyjskiej na Placu Zamkowym. I wtedy też mówiłem, że kiedy nasi narody są razem, to jesteśmy silniejsi. I właśnie wtedy rosyjska broń w stolicach Europy może być tylko jako eksponat zniszczony. Dlatego chciałbym po prostu jeszcze raz powiedzieć o tym, jak dziękujemy, jak doceniamy i zachęcić zostawać z nami, bo razem zwyciężymy, bo razem my na pewno jesteśmy silniejsi. I chyba możemy tak powiedzieć, że tworzymy nową historię sukcesu, tak? Dla Absolutnie. całego świata. I po prostu tym razem my musimy pokazać, że nigdy ci barbarzyńcy czy tyranie nie mogą zwyciężyć. I właśnie ja myślę, że dzięki takiej współpracy, dzięki takim projektom, dzięki temu, że na bieżąco jesteśmy razem i razem wymyślamy coś nowego, oni za nami nie zdążają. I właśnie dlatego jestem, jak powiedziałem, przekonany, że zwyciężymy i może nie ten, co we wrześniu, ale kolejny forum to już będzie na deokupowanym Krymie. Jeszcze raz kłaniam się, dziękuję uprzejmie od całego serca.
Panie konsulu, bardzo dziękujemy w Rzeszowie. Tam pan Artem Panczenko wziął udział w panelu, opowiadał o niesamowitych działaniach, które Uber podjął na Ukrainie właściwie od pierwszych dni wojny. Gdyby pan mógł opowiedzieć, w jaki sposób jesteście aktywni, co robicie w Ukrainie i nie tylko. Dziękuję bardzo. Zanim o tym opowiem, to chciałem bardzo, bardzo podziękować za poruszające, emocjonalne, głębokie przemówienie pana konsula generalnego. Do mnie osobiście ono bardzo, bardzo głęboko przemówiło. Przemówiło pewnie dlatego, że ja w Uberze odpowiadam za region Europy Środkowo-Wschodniej i tak w bardzo naturalny sposób, ponieważ Polska, Ukraina są dwa bardzo duże kraje w Europie Środkowo-Wschodniej, no to też te dwa narody, które w moim zespole są najszerzej reprezentowane, to są Polacy i to są Ukraińcy. I ja jak dziś dzień pamiętam tą noc, ten dzień, kiedy rozpoczęła się wojna. Ja myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, my tego nigdy nie zapomnimy. Dla mnie osobiście to było takie bardzo surrealistyczne przeżycie, dlatego że w ciągu jednej nocy ten zespół, w którym wszyscy razem pracowaliśmy, on się rozdarł na pół. Tak? Jedna połowa pełna obaw o swoją przyszłość, o swoje rodziny, ale nadal mieszkała w swoich domach, nadal była bezpieczna, miała jedzenie, było ciepło. Druga połowa zespołu musiała w jednej chwili spakować, wziąć tą torbę, walizkę, która leżała przy drzwiach i uciekać, bo nie byli już bezpieczni w swoim domu. I no, my rozumieliśmy, wiedzieliśmy pod skórą, że no, musimy od pierwszego dnia zacząć działać, od pierwszego dnia zacząć coś robić i też byliśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, dlatego że no, ta platforma, która przenika i przez świat cyfrowy, ale sięga do świata tego rzeczywistego, którego wszyscy dotykamy, no, ona dawała duże możliwości, z tymi możliwościami też wielką odpowiedzialność. Tak? I tak patrząc wstecz, no, ja osobiście jestem dumny z tego, co do tej pory się udało osiągnąć, bo udało nam się zebrać ponad 44 miliony złotych. Dostarczyliśmy 350 000 przejazdów dla medyków, dla rodzin, które uciekały, chciały się dostać czy z Lwowa do polskiej granicy, czy potem z polskiej granicy gdzieś dalej. Udało się pomóc takim organizacjom jak World Food Program, UNHCR, przewozić jedzenie, przewozić najpotrzebniejsze towary, setki ciężarówek dzięki platformie cyfrowej, którą też dla tych organizacji zbudowaliśmy. Więc no, to był ciężki czas, pełen pracy. To, co się udało do tej pory zrobić, no, ja jestem z tego osobiście dumny i będę to bardzo długo pamiętał, ale myślę, że to, co jest kluczowe i to co będziemy robić dalej. Ta walka się nie skończyła, tak jak pan konsul mówił, to jest gra o wolność, to jest gra o przyszłość dzieci ukraińskich, przyszłość dzieci polskich i no, tą walkę musimy wszyscy kontynuować i walkę poprzez pomoc humanitarną, ale też miejmy nadzieję jak najszybciej poprzez wsparcie odbudowy Ukrainy. Bardzo się cieszę, że niedługo będzie kolejna konkurencja, gdzie kolejne działania na pewno uda się podsumować. W tym momencie chciałbym jako przedstawiciel tutaj w tym gronie sektora, prywatnego sektora firm zaapelować do tego całego sektora. Działajcie dalej. Tu na tym etapie nie chodzi o biznes, nie chodzi o zyski, nie chodzi o taki krótkoterminowy ekonomiczny efekt. Chodzi o to, żebyśmy
razem, korzystając z tego, czym nasze firmy potrafią dysponować, pomogli w tej trudnej sytuacji, pomogli w tej walce. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym zaprosić kolejnego gościa, ale niestety nie mógł nas dzisiaj dotrzeć na żywo, ale nagrał dla nas film. Michael Caponi, prezes Global Empowerment Mission, organizacji, która jest naszym partnerem, a przy okazji organizacji, która od pierwszych dni wojny była obecna na Ukrainie z pomocą i udało jej się zbudować naprawdę ogromne działania pomocowe, które są każdego dnia dystrybuowane. I teraz puszczę Państwu film, który Michael dla nas nagrał, a za chwileczkę wywołam Majel Wilson, która opowie dla nas, powie kilka słów o tym, jak w tej chwili wyglądają działania GEM-u w Ukrainie. Michael Caponi. I am the founder of Global Empowerment Mission, and I want to tell you about how incredible the World for Ukraine Summit is. It has brought us so many incredible relationships, and it is the backbone to everything that we do in Ukraine. Solidification of so many great people that have come together. The World for Ukraine Foundation has really brought a lot of us together and has been a conduit to matchmake great partnerships, of which we have so many today, and we're so grateful. And I'm going to pass it over now to our Global Empowerment Mission COO, Majel Wilson, who will explain everything that we're doing in Ukraine. Thank you. Majel, please welcome. Thank you. Hello, my name is Majel Wilson. I am the COO of Global Empowerment Mission Europe. We are a large-scale disaster organization that works by supporting those affected by natural disasters and crises around the world. So when the war began in Ukraine, we arrived on the second day immediately at the border at Medica, where we began offering relocation assistance to refugees crossing the border. Very quickly, we realized that the crisis that Europe and Ukraine was facing was much more severe. At this time, we began importing large-scale humanitarian aid into Poland and into Ukraine. And that's where we're mainly focused today, is supporting these eastern communities all along the front lines, distributing humanitarian aid to those communities who are without resources. At this time, we are supporting over 100,000 families on these front lines per month and having assisted millions to date so far. So we're grateful to have been included here, and by having these partnerships with World for Ukraine, as well as many people within Ukraine and Poland, we're able to do our work much more impactfully, efficiently, and support people in a much more efficient way. So we're really grateful to World for Ukraine for allowing us the support, encouragement, the insight, and the friendship that we've had since we arrived in Poland over a year ago. Majel, huge thanks for your kind words. And we keep finger crossed for our future cooperation, Yes. obviously. Teraz chciałem poprosić o kilka słów panią Joannę Józefiak, prezesa Medisignera, która również była z nami w Rzeszowie. Asiu. Dzień dobry Państwu. Panie konsulu, my wystarczy, że spojrzymy sobie w oczy i wiemy, i chyba więcej już nie musimy mówić. To jest tak wzruszające, ale też chciałam powiedzieć Bartku, że to, co wy zrobiliście w Rzeszowie, to było w jednym miejscu tyle energii, że tam chyba jakby wyłączyli prąd, to byśmy mieli światło. Bo tak to było i naprawdę ogromny szacunek dla was, bo to nie była tylko konferencja, która się wydarzyła i wszyscy pojechali do domu i po prostu fajnie, zrobiliśmy sobie fajne zdjęcia, mamy fajne filmy. Po tym wydarzeniu wiele rzeczy się zadziało. Przed wydarzeniem działaliśmy już, bo zaraz po wybuchu wojny moje stowarzyszenie zorganizowało dużą akcję pomocową dla szpitali, które znajdują się przy froncie samym. Zresztą tutaj wspólnie z panem konsulem przekazywaliśmy część sprzętu medycznego dla szpitali, które się znajdują bezpośrednio na linii frontu. I muszę powiedzieć, że my dotknęliśmy
trzech tematów, bo wiadomo, że tych problemów jest bardzo dużo, ale jeżeli każdy z nas się skupi tak jak na jakiejś rzeczy, którą wie, że może zrobić dobrze, to myślę, że tutaj możemy mieć ogromny efekt. I my skupiliśmy się na pomocy medykom, bo oni są tak samo ważni jak wojsko. I myślę, że to wsparcie medyczne jest tak samo ważne jak i broń, bo to ono pomaga przetrwać i jakby nie możemy zapomnieć o tym, że oprócz tej broni my potrzebujemy sprzętu medycznego. Wiemy o tym, że szpitale są zniszczone. Ja właśnie podczas Worldforukraine poznałam pana burmistrza Trostaniecka, który osobiście mnie odwiedził i już zorganizowaliśmy wsparcie dla tego szpitala. Pokazywał mi zdjęcia, filmy zupełnie zniszczonego szpitala i tego, co oni próbują siłami własnymi odbudować, że próbują jakkolwiek uruchomić oddziały, żeby zacząć działać i nasza organizacja w tej kwestii będzie wspierała nadal. Pani konsul, ja obiecałam, my będziemy z wami, będziemy to robić i będziemy wspierać szpitale, będziemy wspierać medyków. Chciałam powiedzieć, że jest wiele organizacji w to zaangażowanych z całego świata, dużo organizacji niemieckich, która niekoniecznie mówi o tym głośno, ale po wojnie myślę, że usiądziemy i będziemy mogli się cieszyć z tego sukcesu, bo ja w niego też bardzo wierzę. I kolejnym tematem to są te długookresowe potrzeby sektora ochrony zdrowia, o których też rozmawialiśmy w Rzeszowie. Mówiliśmy o ogromnej traumie, którą mają żołnierze, którą mają medycy. O nich też trzeba pamiętać o tym, że oni nie śpią, że oni żyją w ciągłym stresie. Postanowiliśmy jako stowarzyszenie stworzyć platformę, która będzie oferowała pomoc psychologiczną, włącznie ze wsparciem Amerykanów, którzy też mają świetne doświadczenie, jeżeli chodzi o motywację, o działania właśnie w takiej sytuacji mocno stresowej, kryzysowej. I ostatni temat, który najbardziej mnie wzrusza, to jest 5000 sierot, które są tutaj w Polsce. Artur, tobie bardzo dziękuję. Artur jest z Fundacji Help, która działa od miesięcy, od początku wojny i Artur zawsze jak patrzę na to, co robisz, to ogromnie mam wzruszenie, bo wiem, że to robisz bardzo bezinteresownie i pomagasz tym domom dziecka. Artur wozi im jedzenie, wozi im ubrania, a czasami przywozi siebie i wiem, jak te dzieci się cieszą, jak tam jesteś i widziałam te rysunki od tych dzieci, które dostajesz i tutaj też chciałam zwrócić uwagę na te dzieci, które tutaj są, które żyją też w dużej niepewności. Ci opiekunowie, którzy są w tych domach dziecka, oni nie wiedzą, czy za miesiąc będzie finansowanie tego, czy nie będzie, co się wydarzy znowu za jakiś czas i jak długo będą mogli tam być. I tam też są chore dzieci, którym staramy się pomóc. I to był też jeden z tematów na forum, który podnieśliśmy. I nie tylko mówiliśmy o tym. Dzisiaj mamy swój pierwszy, ja to nazwę mikrosukces, ale to jest chyba wielki sukces, bo udało nam się zebrać środki dla chłopca, który dzięki tej operacji będzie mógł chodzić. To jest 2-letni Max, którego strasznie kochamy. I to są te historie, które się wydarzyły właśnie w wyniku waszej konferencji. Także nie boimy się, że nam prąd wyłączą, bo jesteśmy my. Dziękujemy bardzo za te miłe słowa. Na pewno się nie zatrzymamy. Teraz spróbujemy się połączyć z Brockiem Birmanem, prezydentem Ukraine Focus. Nie wiem, czy Brock już jest online, bo jesteśmy kilka minut przed planowanym połączeniem. Chyba nie ma Brocka, to w takim razie przejdziemy do kolejnego punktu, a później wrócimy do Brocka za chwileczkę. Poproszę w takim razie o zabranie głosu Romana Bytańczuka z PD. Przepraszam, jednak Brock się pojawił. Good afternoon, Brock. Can you hear us? Yes, good afternoon and good morning from Virginia. Oh, that's perfect. We're in Warsaw, Poland, as you might expect. Right. Can you hear me okay? Yes, we can hear you very well. Well, great. Well, thank you very much for the opportunity to speak to you this morning, and thanks to Worldforukraine for putting together this report and also the conference. It was so valuable, specifically for our organization, to come and meet some of our partner organizations and some of the new organizations that we had a chance to meet. I think as I think back about the conference last year, just
having the chance to meet some of the other organizations and finding out what they do helped us in terms of creating partnerships. And I think that's really what's going to make the efforts that all of our organizations are working on very successful. It's all about coordination and cooperation and collaboration and how we can bring these organizations that are doing different things together. One specific relationship that we established while I was there was with Project Nadia. I had a chance to meet with them, and they're working in Uzhgorod, and they're working with IDPs. And so our Playgrounds for Peace program decided to help them build a playground outside of that facility. But we have a number of different programs, and there are a number of different organizations that do a lot of great work. And having that opportunity to talk to organizations like Project Nadia or other organizations that were there gave us that bandwidth to actually expand our efforts and to actually, if you will, 1 + 1 = 3, as I always like to say. We're actually amplifying our efforts by partnering. And look, you know, we've been helping in Ukraine since, or at least our programs, Volunteer Ambulance Corps and Playgrounds for Peace and Light Up Ukraine, since the early part of the war. Our first ambulance was delivered in May of last year. And we've, the Volunteer Ambulance Corps has delivered or assisted in the delivering of over 116 ambulances and vehicles to the Territorial Defense, to the Ministry of Health through our partnerships. And we couldn't do it without the partnerships that we have. Specifically, Rotary International has been a fabulous, fabulous partner for us. One of the great things about Rotary is that they've got over 1,600 members throughout the entire country of Ukraine, and I believe they have 62 clubs. So we've really worked with that network to help us, but we've also worked with other smaller organizations like Ukrainian Action. They've been great, and we've worked very, very hard with them. And then, of course, there's a number of youth organizations. Again, the Aware Zone and the European Democracy Youth Network have been instrumental in our being able to deliver assistance. But one of the things that I think that we have discovered over the course of the last year is the importance of that coordination aspect of it. Because we have to make sure that the asset allocation of our resources is done in a way that prioritizes and basically puts together a strategy to make sure that whatever we're delivering, whether it's ambulances or lights or first aid kits or whatever the assistance is that's needed, gets to the place that it's needed most. And over the course of the last year, we developed some great relationships with the Territorial Defense. I've worked with General Sergei Sobko at the Territorial Defense headquarters level in Kyiv, and we have an agreement to actually work with them on the placement of our assistance, whether it's ambulances or generators or lights. The bottom line is we really shouldn't be in the position of deciding where that assistance goes. We should be coordinating with the people who actually know where it is needed the most. But at the same time, we need to be able to work at all levels, whether that's at the federal level, at the state level, or at the local level. And so we've been able to partnership specifically with different organizations or different municipalities or even the oblasts. We had a great partnership with the Kyiv Regional Council, where we were reconditioning old, if you will, believe it or not, 50s and 60s four-wheel drive ambulances. At this point, you know, Ukraine needs all the ambulances they can get, so we were helping actually do the refurbishing inside Ukraine, which provided not just the ambulances, but also needed employment for local communities. And then it also provided that conduit for local communities and the Oblast and the city of Bucha, actually, who participated with that program, to actually all work together to get those reconditioned ambulances out to the front lines. It was great to have that coordination effort between all three levels of the federal, state, and local levels, be able to provide the assistance in a strategic way that is actually getting to those that need it most. And I think that whether it's the TDF, the Ministry of Health, we've had great relationships at the government level, working with President Zelensky's team within the different ministries. He's been great in terms of leading Ukraine to coordinate and cooperate. And then the aspect of transparency is so important, right? We have to make sure that as much as we can to coordinate our delivery, to make sure that that asset allocation is delivered to those who are in need of most. But I think I'd just like to take again this opportunity to thank the World4Ukraine Summit. We're looking forward to helping you move ahead, not just in Poland or the next conference next year, but also here in the United States.
we're talking right now about how we develop best practices and maybe a code, a code of ethics and a platform that we can all sign on to as NGOs to provide assistance that is not just needed or strategic, but also transparent. And transparency is going to help with our efforts to supply more assistance to Ukraine and get more nations and partners with us, working with the Ukrainian government and both at the local and state level and the federal level to provide what is needed most in Ukraine. Again, I want to thank the organizers of this program and also the successful effort that was done in Rzeszów. It was 3 days that I really helped us in terms of guiding us through our next year, providing us some contacts and partnerships for the future, and the ability to actually expand our efforts. So again, I want to thank the organizers. We're looking forward to participating with you in the future and helping you build the effort to support Ukraine. Thank you. Brock, thank you very much that you found time actually to join us here online, and I hope that our cooperation will be fruitful soon. Huge thanks. All right, thank you. Bardzo dziękuję. Przejdziemy w takim razie do kolejnego punktu naszej konferencji. Proszę teraz o zabranie głosu powtórnie. Teraz mam nadzieję już się uda. Pan Roman Brytańczuk z PDA. Dziękuję bardzo. Could you give a clicker, please? I have some slides. I was informed that today also you would like to know more about Ukrainian organizations. So I thank you so much. Okay, one moment. Small preparation. Yeah, thank you. So, in a few words, I represent the old Ukrainian umbrella organization, Spivdia Charity Foundation. So we were established in the start of the war last year, so we are 1 year old. But for this year, we have growth from 10 people up to over 300 people in our teams and more than 2,000 volunteers all around Ukraine. So we are an ecosystem of projects that have helped people, people in need, to vulnerable people to make self-sufficient, to recover themselves. And as previous speaker said, we are also it's important to be efficient. So resources to be efficient. That's why we decided in the first days, our IT guys have created the great IT system that help us to take all resources from all requests from governmental hotlines to Spivdia Foundation, and to unite business, donors, ministries, and like different stakeholders all together, helping with all around Ukraine. So this was our start. We start from humanitarian aid, but then we decided to work not only on a fish, but also to help them to become more sustainable. And here are our results and our directions. Yeah, so in humanitarian aid, we have helped to more than for this year, just for this year, for more than 700,000 people all over Ukraine in 24 regions of Ukraine. Also, we have covered, due to our partners, I will show our partners later, like UNICEF, Spivdia Children Project, and this is so much important to help children to recover from this stress, to help them to be healthy, because we so much need a healthy nation. Not the nation that will need help in the future, but to help themselves. Also, we have helped, as previous speakers said, about employment. We understand that it's so much important now. That's why we organize this direction. This is free of charge services with different donors, implementation partners,
For now, we are implementation partner in a front line of World Food Program in Dnipro region and many other donors. Legal support, psychological support, SPIVDIA entrepreneurs for micro grants for small and medium business, laptops for schools, for IDPs and so on. And for sure, it is impossible so much growth without partners, without collaborations. And what is important that we think about efficiency. We don't think just about giving some presents to people. We really would like to make some sustainable projects. And for sure, why I represent it so much, what is the main idea is that we need a partnership, because international organizations come and go, but nationwide organizations stay there. That's why many international organizations would like to know, to find trusted partners with whom they may connect it. And thank you also for such event, such a large event, for helping people connected, helping organization connected, and it helpful. So you may see that we use CRM system and like Microsoft Power BI. So here is current needs, for example, in humanitarian aid, more than 200,000 in our database and so on. So it's quite important to work, to have business processes in NGOs. And not all the NGOs work like this. That's why I'm honored to represent my organization and show you how you may be like served from NGOs and make a target for the different audience. As you see, different requests, hygiene, food kits, clothes, and so on, and different regions, Kharkivska Oblast, Odessa Oblast, and so on. So it's different. We have this amount and we can use it for you. Also, very briefly, I would like to say about our nationwide SPIVDIA for Children project that we started, a pilot project last year up to April this year, and that have helped to more than 70,000 children all around Ukraine. And as you see, we have now approximately 5 million IDPs internally, and 2 million, about 2 million is children aged from 5 to 17 years old. And most of them have problems, face barriers with education, sometimes because of schools are crushed, are destroyed, sometimes because of stress and like scary and so on. And as you see, 3 of 4 of Ukrainian children show symptoms of mental trauma, and they cannot sleep, they have some problems with communication with parents and so on. That's why it's so important, and we thanks to UNICEF that supported on the first time, and they would like to support particularly, but not all the project next time, because they change focus to formal education. But we have to think not about only math or biology, but also about state of psychological state of children. So we have organized a monthly program, one-time event, and support for parents that help them in this way. So due to modern methodologies like Hibuki therapy, like STEAM, and like different interaction. So here is our coverage. As you see, white circles are stationary places in a large cities, oblast regions. But what is important, and we have organized there the friendly, children-friendly spaces, but also what is important, that we have mobile teams that go to villages, to small towns, and help children in the regions, not in the big cities, but in the regions,
and we help, and we would like to find partners who also support, who also have such mission to support children in this direction. So as you see, after classes, we had our internal survey, and more than 90% of parents notice that after the classes they are more calm, they have become more calm, they have better relations with parents, they have better sleep, and so on. Sometimes even after one lesson, sometimes after a course. But in any case, I would like to say that not only humanitarian aid matter, also made some sustainable projects with our organizations, with other organizations that really help people become self-sufficient and recover themselves. So as you see, we are looking for partners for more than 100,000 war-affected children all around Ukraine since May or June this year. So maybe some of your organization or partner organization would like to join. And here is my contacts. Don't hesitate to contact me if you need any statistics or any contacts with other organizations. I would like also to share it with you if you need in different fields, because we are all partners, colleagues, and friends. And my so big appreciation to all of you, because I live in Poland. I come one day before the war to celebrate my birthday abroad. It's a lucky guy that first time decided to come abroad to celebrate birthday. And after this, I live here, and I really see how much love, care gives Polish people, European people, all people of the world to Ukrainians. And it's so much. I so much thank for that from all our team, for all our nation, and would like to wish all of us to have a victory as soon as possible, because it's so much important. But now we have to unite our efforts and do the best, like do World4UA team, to unite and make a great projects for our values, for our freedom, and for our nations. Thank you so much. Roman, huge thanks for your input. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Ja też może wstanę na koniec, będzie mi chyba też łatwiej powiedzieć na stojąco. Chciałem Państwu bardzo podziękować za przybycie. Fantastycznie, że w tak licznym gronie mogliśmy się spotkać. Chciałem podziękować całemu zespołowi World4Ukraine, dzięki któremu i kongres się wydarzył, i powstał album. Klaudii, Natalii, Lei, Adamowi, Wojtkowi, Pauli, Oliwierowi, którzy też dzisiaj wpadli i tutaj z nami są. Oczywiście Agacie, Zbyszkowi, Kamilowi, i tutaj nie sposób wymienić wszystkie osoby. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Papowi jeszcze raz za to, że nas gości i wspiera. Oczywiście wszystkim Państwu dziękuję, że przyszliście, że jesteście, że nam pomagacie. Panie konsulu, bardzo dziękuję za te miłe słowa na początku. Naprawdę cały czas jeszcze jestem wzruszony. Bardzo dziękujemy. To ja dziękuję uprzejmie. Ja po prostu chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że zobaczcie, cały świat patrzy na nas. Niektórzy się boją nawet przyjeżdżać do Ukrainy, tak? I właśnie ten forum to jest ta możliwość, żeby opowiedzieć, co się tam dzieje, jak to trzeba pomagać i po prostu przekazać to doświadczenie, bo po prostu zespół, ja wiem, że dopiero wróciliście z Ukrainy, tak? Tak, to prawda. Wy to widzicie, wy wiecie, jak to robić. Często mieliśmy delegacje i oni myślą, że przyjeżdżając do Polski, że są tutaj obok wojny. I to właśnie dzięki wam, dzięki takim wydarzeniom, dzięki takim forum jest ta możliwość, żeby pokazać, co się dzieje naprawdę i opowiedzieć i zachęcić. I wiem, że tam też biznes może pomiędzy sobą rozmawiać, bo
Miałem zaszczyt organizować wizytę pana prezydenta Ukrainy do Warszawy, przed tym jak wyjechałem do Lublina. I panu prezydentowi naprawdę zależało na tym, żeby uczestniczyć w forum gospodarczym. Chociaż mieliśmy tam naprawdę taki ciężki harmonogram, ale on powiedział, ja muszę powiedzieć, żeby usłyszeli, że nie martwcie się, biznes polski będzie priorytetowy w udziale odbudowie Ukrainy, bo nie będzie takiego, że wy pierwsi przyszliście nam na pomoc, ale potem ktoś inny będzie uczestniczył w odbudowie. To naprawdę będzie polski biznes i ja to wszędzie teraz przekazuję, tak jak pan prezydent zapowiedział. Dlatego myślę, że w tym roku forum to będzie jeszcze szerzej te wszystkie kwestie, tak? Trzymam Dziękuję kciuki, uprzejmie. żeby tak było. Jestem przekonany. Bardzo dziękuję panie konsulu. I rozumiem, że widzimy się w niezmienionym składzie 28 września w G2 Arenie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.